Pomyśleliście kiedyś, co by się stało, gdyby nasz świat nie skończył się po wielkim boom, po którym na Ziemi pozostałby tylko pył? A co, jeśli początek rozpocznie się niepostrzeżenie od maleńkiego wirusa, który powoli zacznie infekować ludzkość, ale zamiast zabijać organizm nosiciela, zmieni go i podporządkuje jego umysł tak, że stanie mu się posłuszny, zamieni go w żywego trupa bez jego woli? Niewolnika ze szczątkami ludzkich odruchów, które także wkrótce zanikną. Możliwym jest, że koniec świata będzie tylko końcem świata, jaki znamy. Zombie to żywe trupy, które, jak wiemy, zawojowały świat filmu. Przypłynęły do Haiti wraz z ciemnoskórymi niewolnikami z Afryki. Potem znalazły swoje miejsce w kultach łączących tradycje chrześcijańskie, afrykańskie i rytuały karaibskich Indian. W ten sposób powstała religia voodoo. Ich wyznawcy wierzą w to, że Bakobora, czarownik przy pomocy proszku zombie, trucizny zawierającej bieluń, może stworzyć zombie, czyli człowieka, który umarł, ale nie do końca. Umiera tylko jego wolna wola, pozostaje tylko ciało, które wykonuje rozkazy osoby, która je kontroluje. Według profesora biologii komórkowej i genetyki molekularnej Jonathana Dinmana cechy wirusa zombie spełnia wścieklizna. Po okresie inkubacji, która trwa od 10 dni do roku, pojawiają się pierwsze objawy, czyli dezorientacja, ślinotok, omamy, lęk, światłowstręt i wstręt przed wodą, paraliż albo nadmierne pobudzenie. Poza tym wirus wpływa na zachowanie nosiciela, wywołując w nim przymus gryzienia, przez co infekcja może się rozprzestrzeniać. To, że wścieklizna nie może na razie stać się wirusem zombie, to to, że w ciągu kilku dni od pojawienia się objawów zabija ona nosiciela, jednak każdy wirus mutuje, więc kto wie, co może nas jeszcze czekać. Prawie połowa ludzi na świecie nosi w sobie pasożyta, który może wywołać prawdziwą apokalipsę zombie. Chodzi tu o pierwotniaka toksoplazmy gondii, który roznosi odzwierzęcą chorobę toksoplazmozę. Jego nosicielami są koty, z których przez kontakt z odchodami i moczem przenosi się on na gryzonie. Atakuje ich mózgi, zmieniając zachowanie do tego stopnia, że przestają się bać kotów, które z kolei zjadają zainfekowane gryzonie. Niestety ze zwierząt pasożyt przenosi się na człowieka i jak pokazują badania, przy osłabionej odporności nosiciela może też wpływać na jego mózg, wywołując depresję, myśli samobójcze albo wpływając na procesy decyzyjne. Ale żeby naprawdę zagrozić ludziom, pasożyt musiałby przejść jeszcze kilka mutacji. W brazylijskim lesie deszczowym rośnie grzyb z rodziny grzybów drapieżnych, których zarodnik atakuje mrówkę, a następnie rośnie w jej organizmie, zmieniając sposób, w jaki zwierzę reaguje na feromony i wpływając na jego zachowanie. Taka zainfekowana mrówka opuszcza mrowisko i udaje się w miejsce, gdzie panują najlepsze warunki do rozmnażania się grzyba. Według badaczy zawsze jest to liść wiszący około 25 cm nad ziemią po północno-zachodniej stronie rośliny, gdzie wilgotność oscyluje około 95%, a temperatura wynosi między 20 a 30 stopni Celsjusza. Mrówka ta wbija się żuwaczką w liść i obumiera. Wtedy z jej ciała wyrasta strzępka grzyba z kulą, w której znajdują się zarodniki. Kula pęka, a zarodniki są niesione wiatrem, zarażając inne mrówki. Jak myślicie, czy sceny ze słynnych horrorów w najbliższym czasie mogą się stać częścią naszej rzeczywistości i końcem świata, który znamy?